Mówią, że Ha Giang Loop w Wietnamie to jedna z najbardziej malowniczych tras na świecie. I wiesz co? Okazało się, że to również jedna z najlepszych przygód, jakie mieliśmy. Ale ostrzegamy, nie jest to przygoda dla każdego. Zobacz, jak ta wyprawa została naszą ulubioną atrakcją w Wietnamie i dlaczego skradła nasze serca. Będą kontuzje, wzruszenia, śmiech i świetna zabawa. A to wszystko w części Wietnamu, którą większość turystów omija i która wciąż pozostaje dzika i nieokiełznana. Czy było warto? Oj tak. Dzisiaj nasze życie i zdrowie powierzamy w ręce tych dwóch wietnamskich dżentelmenów. Z grupą 10 osób udajemy się w wietnamskie góry i docieramy pod chińską granicę, by przeżyć przygodę swojego życia. Nasza przygoda w Wietnamie zaczęła się od Hanoi. Przesiadamy się, moi drodzy, do lepszego autobusu. Ale trzeba zdjąć buty, taka ciekawostka, zanim się wejdzie do środka. Moi drodzy, ściąganie butów przy wejściu do autobusu, tego jeszcze nie widziałem. Ở đấy chắc là nó 3 người. Thank you. Patrzcie, gdzie jesteśmy. To nie jest samolot, to jest kabinowy autobus w Wietnamie. Właśnie zaczyna się nasza niesamowita przygoda. Jest to też przygoda na pewno nie dla każdego, może być niebezpieczna. Więcej powiemy Wam już niedługo. Mamy takie fajne kabiny, dwie kabiny obok siebie. Cała nasza trasa będzie trwała 6-7 godzin, także 6-7 godzin w takiej kabince musimy jakoś przejechać. Dojechaliśmy. Autobus właśnie odjechał. Po 7 godzinach jesteśmy na miejscu. Ale tutaj jest fajnie. Basenik. Recepcja. Zapowiada się ciekawie. Jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy po 7 prawie godzinach jazdy. Proszę nie mylić takiego autobusu kabinowego z biznes klasą w samolocie. Zupełnie inna rzecz. Pokój fajny, hotel fajny, wygląda bardzo obiecująco. Jutro rano śniadanie, po śniadaniu 8:30 ruszamy na Ha Giang Loop, na wyczekiwaną bardzo przez nas wycieczkę już od zeszłego roku. Czekamy na to. Pakowani w nasz ulubiony plecak od Jamesa Hołka. Jaki on jest pojemny, to się w głowie nie mieści, a można go zwężyć, a jak potrzeba się go rozszerza, się robi taki wielki. Bo nie wiemy, czego w ogóle się spodziewać, specjalnie nie oglądaliśmy nic na YouTubie, żeby być zaskoczonym. Ponoć niesamowita przygoda, zostańcie z nami, bo na pewno będzie się działo. A w ogóle fajny hostel, nie? Musimy polecić. Normalnie nóweczka. Pierwszy raz w ogóle jesteśmy w takim miejscu w Wietnamie. No wszystko jest nowe. Piękna strefa wspólna, dormitorium, kuchnia, pięknie. I oni organizują też wyjazdy właśnie na Ha Giang Loop. Moi drodzy, 3 osoby próbują założyć mój sprzęt do nagrywania i plus ciuchy na motor. Jak wy będziecie przyjeżdżać, bierzcie tylko mały plecak. No ja mam pełno sprzętu, który chcę wykorzystać gdzieś tam po drodze i nie chciałem go zostawiać. Zapytamy chłopaków, czy chcą być na YouTubie. Vin, do you want to be on YouTube? Of course. Hello everyone. My name is Vinh. Vin to mój kierowca. Dobra, mam nadzieję, że to nie spadnie. Jezu. How long you are a driver? How long you are? 4 years. 4 days. 4 days? 4 years. Okay, I'm good. doing this job 4 years ago. Okay. But I'm driving 10 years ago. 10 years, okay, okay, good. So I don't have to worry. Yeah. Ruszamy. Jest stres, Natalio? Jest stres? Robimy to. Trochę. Robimy to, ruszamy. Let's go. Moi drodzy, pierwszy przystanek. Zatrzymaliśmy się, nie wiem ile jechaliśmy, ale wcale nie tak długo. Jak Natalio, pierwsze wrażenia? A zajebiście, powiem Ci tak fajnie, że można się oprzeć troszkę o ten bagaż. I co w porze, no to była krótka trasa, ale powiem Wam 400 km na motorku. Cała trasa 400 km. Jedziemy. Moi drodzy, następny przystanek za 20 minut, czyli można rozprostować dosyć często nogi, nie jest tak źle. Jakiś korek się wytworzył na drodze, ale widoki zaczynają się robić piękne.
Moi drodzy, jakieś roboty drogowe, koparka coś tam kopie i dopiero ruszyliśmy, mamy kolejną przerwę około 20 na 30 minut. Go! 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 Oj! Oj, pija. I co to? Moi drodzy, już znajomy poznaliśmy, przypaliłem faję z nimi, ale mocne. Vietnamese. Wietnamski sposób palenia tytoniu. One. O, bardzo mocne, aż mi się w głowie kręci po tym. Słuchajcie, tam cały czas lecą kamienie z tej skarpy. Niektóre są całkiem spore, także jak my to przejedziemy, nie mam pojęcia. Zaraz się okaże. Ruszamy. Kurczę, co tu się dzieje? Jaki ruch się zrobił? Jak w wielkim mieście. Dobra, tutaj trzeba obserwować, czy z góry nie lecą jakieś kamienie. Akurat tutaj cały czas spadały te kamienie. Niektóre, zobaczcie, całkiem spore. Tutaj leżą cały czas. No, właśnie dostałem jakimś małym w głowę. Ale takim malutkim. Okej, jedziemy. Już wyjechaliśmy, korki minięte. Jesteśmy z powrotem w grze, a widoki coraz ładniejsze. Moi drodzy, kolejny przystanek, także mogliśmy rozprostować nogi. Nawet nie zdążą dobrze ścierpnąć na motorze i już można je rozprostować. Także pod tym względem nieźle, bo ja się bałem, że to będzie kilka godzin takiej jazdy non-stop. Nic bardziej mylnego. Moi drodzy, już są cudowne widoki. Taka kumulacja najpiękniejszych widoków się powoli tworzy, a to dopiero początek. Kumulacja takich najpiękniejszych widoków w ogóle z Wietnamu. Kamera na pewno tego nie odda. Masa ludzi, bo tutaj te wycieczki chyba wszystkie się zatrzymują w tych samych miejscach. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Playing pool? A dzisiaj wieczorem już powiedział mi mój Easy Rider, że będziemy próbować Happy Water, czyli ich kukurydzianego napoju alkoholowego. Zobaczymy, jak to smakuje i czy ma kopa. No i moi drodzy, ruszamy w dalszą drogę. A to była, moi drodzy, Natalia. Moi drodzy, przerwa na lunch. Teraz będziemy coś jedli. Ciekawe, co przygotowali dla nas. Restauracja wygląda spoko. Najgorsze jest to wsiadanie, o właśnie. No i gotowi do naszej drogi. Jedziemy! Tutaj będziemy oglądać, jak robią materiał z konopi. A nasi kierowcy, moi drodzy, mają minutę przerwy i od razu grają w karty. My tylko oglądamy tam, jak robi się nici i materiały z konopi, a oni już wykorzystują każdy moment, żeby pograć w karty. Ale tu jest pięknie, moi drodzy. A uwierzcie mi, ten film to nie są highlighty takich najpiękniejszych miejsc, które tutaj spotykamy, tylko to są momenty, które udaje mi się po prostu zdążam z wyciągnięciem kamery i pokazaniem wam czegokolwiek, a tego jest tutaj cała masa i są jeszcze piękniejsze widoki. Także no, jeżeli tu przyjedziecie, spodziewajcie się dużo lepszych rzeczy. To nie są highlighty tutaj, które pokazuję, to jest ułamek tego, co tutaj zobaczycie na miejscu. No i plus, że kamera i tak tego na pewno nie odda. Kolejny przystanek i widoki są niesamowite. Zaczyna się prawdziwa zabawa. Jazda już jest troszkę trudniejsza, są wyboje, są kamienie, skały, dziury, troszkę bolą kolana, ale niesamowite. Widoki są coraz lepsze, słońce nad górami. Ja pierdzielę, po prostu ja jestem w szoku. Ja nie wiem, co powiedzieć w ogóle. Szalona sytuacja na maksa. Piesku, o Jezu, jaki piękny piesek.
Hej! Ale jakie masz wrażenia? Już się robi tak trochę tak ciężka trasa się robi, co nie? No, To znaczy znaczenie. cięższa. Cięższa taka... Wyboista, co nie? dziurawa. Kurz jest. Już nie jest tak kolorowo. moi drodzy. Ale fajnie, bo jest dużo przystanków. Jest To dużo. nie jest tak, że jedziecie po prostu 20 godzin Bez przerwy. bez przerwy. To już nie jest taka przejażdżka po Bali, No nie. 30 km na godzinkę. Mój kierowca jest szalony. Szalony. Gdzie są w ogóle tu po Bali? Nie sądziłem, że powiem coś takiego o Bali, że gdzie są dobre drogi, bo na Bali te drogi są lepsze niż tutaj. Fajna ekipa i w ogóle dzisiaj Wam pokażemy, że tak sobie właśnie o tym myślałam, że na przygodę nigdy nie jest za późno. Że przygoda nie jest zarezerwowana tylko dla 20-latków, że to nie, że tylko backpackersi to są młodzi ludzie. Nie, widzimy mnóstwo starszych osób. My też już do takich młodzieniaszków nie należymy. Także, Ale też nie do tych starszych, żeby kogoś nie zmyliło. przygoda po 30, po 40 jak najbardziej. Szaleni Hiszpanie. Moi drodzy, na to akurat nigdy nie zdążam wyciągnąć kamery, ale stoją tu przy drodze takie słodkie, małe wietnamskie dzieci i przybijają piątki ludziom jadącym na Hajiang lub na motorach. Bardzo takie, nie wiem jak to nazwać, ale fajne. Jesteśmy wysoko, zrobiło się chłodno. Także warto mieć jakąś kurtkę, znaczy przynajmniej w tym czasie, kiedy my jedziemy, bo latem to pewnie jest inaczej. Latem to zalecają brać ze sobą filtr przeciwsłoneczny i okulary przeciwsłoneczne, a teraz warto mieć jakąś kurteczkę, bluzę i coś, żeby można było się rozpiąć, zapiąć, bo momentami jak wyjeżdża się na słońce, to się robi gorąco, a wjeżdżamy w cień gór tutaj i robi się nagle chłodno. Zameldowani do pokoju, tutaj spędzamy dzisiejszą noc, ale jedziemy jeszcze na wodospad, także wszyscy się zbierają, ruszamy. Krótka przejażdżka w cieniu gór i jesteśmy. You're from Spain? about going to swim because I have the swimsuit here. No, you're going to swim We are thinking about it. in this weather. We have 5 How many beers did you have? Jak Hiszpanie będą się kąpać, to ja wymiękam. To ja w kurtce mi chłodno, a Hiszpanie przecież u nich jest gorąco. O co tu chodzi? Wypili chyba dużo piwa. Wszyscy chleją, a tylko my trzeźwi. A my będziemy to wszystko nagrywać. Jest zimno nawet w kurtce, tak nie zimno, może chłodno. Jak Hiszpanie wchodzą do wody, dajemy im łapkę w górę. Co wy na to? Now you have to go. We have to. 50k likes. 50k. 5 likes. Moi drodzy, 5 lajków i wskakują. Poprzeczka jest bardzo nisko, także zostawiajcie lajka. Natalia, pokaż kciuka w górę, o co chodzi. Zostawcie kciuka w górę i lecimy. Hiszpanie dotrzymali słowa. Dobra, muszę patrzeć pod nogi, żeby nie wpaść, żebym ja nie pływał następny w ciuchach. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze będziemy próbować Happy Water. Boję się, że będę żygać w Wietnamie. Co mnie najbardziej przeraża, jak mnie mój kierowca zapytał, jakie rodzaje mięsa lubię najbardziej i czy wszystkie lubię. I ja tak patrzę na niego i mówię, nie no, wołowiny najbardziej, ale może być też wieprzowinka czy kurczaczek, nie? Mówi, że psa nie. A on mówi, że rozumie, rozumie i się śmieje. Można poznać fajnych, ciekawych ludzi. Tak. W ogóle mamy samych takich młodych ludzi, 20-latków mam wrażenie. Jesteśmy najstarsi, ale tak jak mówiłam, udowadniam, że przygoda nie jest tylko zarezerwowana dla 20-latków. No widzieliśmy w innych grupach, pana nawet koło 60 widziałem. A dlaczego w ogóle o tym mówię i wspominam? Bo my bardzo często, będąc w Polsce, spotykamy się z tym, że ludzie nakładają na siebie samych jakieś takie bariery i granice i limity. I na przykład często słyszymy, jestem na to za stary, to już nie dla mnie, to już dla młodych, nie wypada. Na przykład w moim słowniku w ogóle nie ma tych słów i nie ma tego zdania i tak samo nie ma zdania niemożliwe, bo ja każdego dnia przekonuję się, że wszystko jest możliwe. I namawiamy was, żebyście tak samo wyplewili te wyrazy ze swojego słownika, bo można wszystko, można pojechać w każdym wieku
Można cudownie się bawić. I naprawdę, nawet, wiecie, nawet nie chodzi o to, żeby po prostu rzucić wszystko i podróżować skuterem przez góry wietnamskie, tylko po prostu mieć otwartą głowę, otwarty umysł. Gdzieś ostatnio słyszałam, że umysł jest jak spadochron, działa tylko wtedy, kiedy jest otwarty. To nawet chodzi o takie otwarcie się na innych ludzi, patrzenie na innych z jakimś szacunkiem, słuchanie Otwarcie się na nowe rzeczy też. na nowe bo rzeczy i jest mnóstwo sposobów na życie. Nie ma jednego sposobu, jednego dobrego sposobu. nie ma jednego, nikt nie ma tego samego celu w życiu, każdy ma inne rzeczy, które sprawiają mu szczęście i po prostu róbmy to, co sprawia nam szczęście i co daje nam radość. Dla jednej osoby będzie to posiadanie rodziny, stabilności domu, Dla innej fajny samochód, duży dom. ale wiecie, ważne, żeby być takim w tym szczęśliwym, bo jak ktoś jest nieszczęśliwy, to puje tylko myśli o tym, jak innego unieszczęśliwić, jak innego ściągnąć w dół. Hejt, to wszystko się stąd bierze moim zdaniem. Pozdrawiamy wszystkich, którzy piszą hejterskie komentarze pod filmami. Pozdrawiamy hejterów. Także myślę, że to jest taka super by było, jakby każdy znalazł swój taki własny cel, szczęście i świat by był naprawdę piękniejszy. Zdecydowanie. How was it? Bro, it was actually so hot. I hope everyone gives a like because at the beginning it was difficult, but then it was so hot over there. It was amazing. I love it. I think you should do it too. We survived. It was difficult, good match, lot of pressure. But right now, you know, we are monks. You know, like Kim Jong-un is proud of us. Kochamy Polskę. Kochamy Polskę. Daj, kochamy Polskę. Viva Polonia. Wow, co tu się dzieje, moi drodzy? Viva Spania! Viva Polonia. Vamos. Ale tu się dzisiaj dzieje. A to jeszcze nie było happy water, nawet nie było polane. Happy water! To nie jest happy water, to jest zwykła water. Sad water. Sad water. Czas wracać. Wszystko co dobre szybko się kończy, ale to nie jest jeszcze koniec. To dopiero pierwszy dzień. I jeszcze też w sumie nie jest jego koniec, także co ja w ogóle wygaduję? Ludzie tutaj już zupełnie jakoś inaczej wyglądają niż ci Wietnamczycy Tacy w mniejsi. Hanoi. Mniejsi w ogóle Oni tacy. zupełnie Te panie takie malutkie niektóre dorosłe były. kobiety i dorośli mężczyźni wysokości 12-latka, 13-latka. Jak dzieci wyglądają, naprawdę. Motorem jechaliśmy, to ja czasami myślałem, że dzieci idą i dopiero jak mijaliśmy, patrzę, że to dorośli. Osoby dorosłe, zupełnie inna uroda. Bardziej mi taką urodą, wiesz, przypominają już takie chińskie, mongolskie. Możliwe, bo to Takie- już blisko. No, rysy twarzy zupełnie inne. Ciekawe. Szewczyki w podróży. Zostawcie łapkę. No i moi drodzy, widać, że wieczór się zbliża, bo jedziemy na włączonych światłach po raz pierwszy dzisiaj. Jedziemy teraz jeść, później chwila odpoczynku, a później, jak powiedział mój kierowca Win, będzie happy water. Lastrovia. Nie wiem, gdzie się tego nauczył, nie ode mnie, moi drodzy. Obiad podany, moi drodzy. Jest i happy water obiecane. With only one shot, I think I'm already drunk. So let's see. For dinner, we have the happy water. Okay, Make you happy. okay. And before drink, we need to say something for happy again. Like that. Một, hai, ba, zo. You ready? Yeah. Are you ready? Yeah! Một, hai, ba, zo. Một, hai, ba, zo. Hai, ba, zo. Hai, ba, zo. Hai, ba, zo, zo, zo. Hai, ba, zo, zo, zo. Hai, ba, uống. Hai, ba, uống. Hai, ba, hết. Hai, ba, hết. Cheers! Ale śrub! Master Chef! To jest taki Saigon. Patrzcie, co w ogóle tutaj nam się zrobiło. Co to za danie w ogóle? Nikt tego w ogóle nie wie nawet nazwę tego dania. To jest, Tam jest wszystko już. Wszystko możesz trafić. Możesz trafić Makaron, możesz trafić grzyby, banana, banany, możesz kukurydza. trafić grzyba, tofu, a ten Mięso. polewa, patrzcie na wariata.
Happy Water leje się strumieniami. A ja jem banana z bulionu. To jest na szczęście sos sojowy, moi drodzy, to nie jest alkohol. O, da, widzisz? Ty, dziadu, ty. To jest taki polski wujaszek taki na weselu, co tak tylko pijemy. Are you ready? Yeah! What time is up? What time is up? Dzień dobry, śniadanie w oto takich okolicznościach z pięknym, przepięknym widokiem. Dzień drugi, czas zacząć. Let's go! Jedziemy! Tak, moi drodzy, powstaje nasz footage, podczas gdy inni cieszą się kawą i widokami. My nagrywamy, żeby zrobić dla Was jak najlepsze filmy. Na naszym następnym przystanku mamy zwiedzać lokalne markety. Docieramy do wioski Long Ho i trafiamy na lokalny market, gdzie można nawet zrobić sobie masaż, proszę bardzo. How much? Xin chào. Bao nhiêu viên? How are you? Good. Ale dobra kurza łapka, polecam Wam spróbować, skosztować. Fajne są też takie maczety i dzwonki dla bydła, także można sobie kupić, jeśli posiadacie bydło, i można na te bydło zawiesić dzwonek, a żeby wiedzieć, gdzie jest bydło. I tak jak mówiliśmy wczoraj, nie wiem, czy to zauważycie, ale zaraz postaram się gdzieś tutaj przechodzić, może w okolicach jakiegoś człowieka, ale są tak niscy, że jestem w szoku. Nie wiem, czy to jest skutek tego, że jedzą bardzo mało białka? Możliwe. Taka podobna sytuacja była w Korei Północnej. Nasza przewodniczka nam opowiadała, że są znacznie niżsi od tych z Korei Południowej. I wydaje mi się, że to może być przyczyna, ale naprawdę dorosłe kobiety, dorośli mężczyźni są niesamowicie niscy. Aj. Nie, to są akurat dzieci, także nie dziwcie się. Ale tu macie na przykład kobietę dorosłą, patrzcie. To jest dorosła kobieta, która nawet nie sięga mi do ramienia, także naprawdę. I będąc tutaj w tym regionie, polecam Wam próbować pomarańczy i nektarynek, bo naprawdę są cudowne i pyszne. Zobacz, i tutaj są, bo to są lokalne chyba owoce, jest teraz sezon. Wyglądają tragicznie, ale tak właśnie wygląda owoc, który jest naturalny. Także niech Was nie zmyli ten wygląd, bo w smaku jest po prostu boskość i słodycz. To jest taka ochrona, czyli to jest ochrona przed złymi duchami. Oni tam wkładają skórę zwierzęcia, z tego robią w ogóle jakieś lekarstwa z tych martwych zwierząt, jakieś korzenie, jakieś takie, wiecie. Dobra, kupuję sobie ochronę. Trochę mnie to obrzydza, ale w sumie nie za bardzo. Moi drodzy, podczas wycieczki na Hajeongluk będziecie widzieć sporo małych dzieci i jak tylko od nas odeszli nasi przewodnicy, kierowcy, to podeszły, dały nam kwiatka i proszą o pieniądze. Ale przewodnicy, kierowcy mówią, żeby nie dawać im pieniędzy, bo później nie chcą chodzić do szkoły, zbierają od turystów w ten sposób jakieś tam drobne pieniążki. Możecie im dać jakieś owoce, cukierki, jakieś łakocie, ale nie, żeby nie dawać im pieniędzy, no bo uczą się po prostu w ten sposób żyć, a powinni chodzić do szkoły i nauczyć się żyć inaczej. Także taka informacja dla Was. A
Tak na marginesie widok tutaj jest cudowny. Chẳng vẹn nguyên em thấy an bình cho người khác. Kierowcy fajnie wykorzystują każdy moment albo na granie w tą taką jak Zośka u nas, taką lotką, albo na karaoke. Albo karty, Albo karty jeszcze. albo karaoke. Każda pora jest dobra na karaoke. W Wietnamie bardzo popularne. Moi drodzy, może to trochę wyglądać męcząco, ale jest to przygoda życia, na którą każdy chyba powinien się wybrać. Każdy, kto jest w stanie przesiedzieć kilka godzin dziennie na motorze, ale z przerwami co chwilę, także to nie jest aż tak strasznie. Niesamowite widoki, wspaniali ludzie, świetna ekipa. Naprawdę tutaj bardzo przyjemnie się podróżuje z nimi, jest zabawnie. Poznaliśmy świetnych ludzi w ogóle tutaj na tej wycieczce, także zdecydowanie, jeśli masz zdrowie i możesz siedzieć parę godzin na motorze, nie potrzebujesz wielkiej kondycji i tak dalej. Także myślę, że śmiało powinieneś się na taką wycieczkę wybrać. Cudowne. Troszkę teraz na tym kawałku trasy zmarzłem, bo nie dosyć, że jedziemy sporo szybciej, to jedziemy sporo wyżej i można zmarznąć, także weźcie coś ciepłego, jak będziecie tutaj jechać. Nawet latem myślę, że może być chłodno, także pewnie kurtka nie będzie potrzebna, ale coś cieplejszego się pewnie może przydać. To jest las bambusowy, ale fajnie to wygląda. Idziemy do bambusowego lasu i śmiesznie, bo przed sekundą byliśmy w bambusowym lesie na Bali. What's going on? Patrzcie, co tu się dzieje. Ten, another monkey, Spanish monkey. I już jedziemy dalej, moi drodzy, piękne widoki i tym razem wąska droga dla odmiany, a będzie coraz chłodniej, bo jedziemy cały czas w górę teraz. Jedziemy do najwyższego punktu na całej wycieczce dzisiaj chyba, jeśli dobrze zrozumiałem. Win to mój kierowca i zarazem lider drużyny. Troszkę chmurek i przez to jest chłodniej, bo jednak słonko nam dogrzewało troszkę po pleckach. A dzisiaj już tego nie ma. How do you like the loop, Ha Giang Loop so far? I mean, you know, it's a really nice experience. You know, like I know the match is not over. You know, we still have like one more day. But actually, the view today, the second day, I think is better than the first day. Like the nature is wild, China is super close. Yeah. Everything I is mean, perfect. You can see China actually just from the outside. You can see China over there, which is amazing. It's a dream come true. And I don't know. I think tomorrow, the last day, is gonna be even better. So let's see what God gives us for the trip. Dziękuję. 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 This one apparently, okay, this is Vietnam, and then here we have China, as you can see. China. So we are so Over close. there. Over there is China. It's like, Wow. I think it's I love China. Tam już mamy Chiny, moi drodzy. No, niesamowita wyprawa. A w ilu miejscach tutaj można spaść tym motorem w przepaść, to się w głowie nie mieści. Taka ciekawostka, ludzie tutaj, niektórzy mieszkający w tych górskich terenach, nie mówią nawet po wietnamsku, bo nie chodzili do szkoły. Tutaj chodzi się do szkoły dopiero od 2010 roku. Małe dzieci chodzą do szkoły. Wcześniej tutaj nie chodzili do szkoły i mają swój dialekt, którym tutaj się posługują. I nawet nasz przewodnik mówił, że czasami ciężko mu się dogadać z takimi starszymi osobami z tego miejsca, bo nie chodziły do szkoły, nie nauczyły się wietnamskiego, posługują się tylko swoim dialektem. Taka ciekawostka. To upamiętnia ludzi, którzy budowali tą drogę prowadzącą z Ha Giang City do tutaj geoparku Meo Wat, tego town, który jest
dziedzictwem UNESCO. 185 km. W takich warunkach te drogi w górach, I nie? tutaj jest upamiętniający pot i krew. Pewnie zginęło trochę ludzi. 1200 local people i 1000 młodych czyli dzieci pochodzących z 16 etnicznych grup i 8 prowincji na północy. 5 lat w kamieniołomach, takich można powiedzieć, budując tą trasę. Jesteśmy, moi drodzy, tutaj dzisiaj nocujemy. Mam tylko nadzieję, że będzie klima, w sensie, żeby sobie włączyć ogrzewanie, bo tak wymarzliśmy. Tutaj będziemy dzisiaj się stołować zapewne. Ej, Natalia od razu gra w bilarda, pięknie. Moi drodzy, zaczynamy dzień trzeci przygody. Część grupy pojechała, rozdzieliliśmy się niestety, fajnie, świetni ludzie, których poznaliśmy. Będziemy mieli kontakt, bo mamy numery, mamy Instagrama i tak dalej, ale pojechali w inną trasę, bo oni są na 3-dniowym tripie. My jesteśmy na 4-dniowym tripie, także jeszcze jedna nocka nas czeka i dopiero jutro wracamy do hostelu. Oni już dzisiaj wieczorem będą w hostelu. Jedziemy! Moi drodzy, dzisiaj więcej chmur i od razu się to odczuwa, jest chłodniej niż w poprzednich dniach. Ciekawe, gdzie w ogóle nas dzisiaj poniosą nasze motory. Chyba będziemy dzisiaj przy samej granicy z Chinami. Ponoć można dotknąć ogrodzenia, siatki, które na tej granicy jest. Tam już niestety nie będę mógł latać dronem, bo przy samej granicy no wiadomo o co chodzi, a tutaj się śmiali nawet, że mogliby Chińczycy go zestrzelić. Jeszcze przystanek, moi drodzy, punkt widokowy, a następne miejsce, w które pojedziemy, to już granica z Chinami. Ale widok fajny, ale były lepsze na tym tripie, patrzcie. Dzień dobry. Dzień dobry. 2 dziewczyny z Polski zostały i w ogóle tylko 2 są i 2 z Polski. Tylko 5 Wszyscy motorów. odjechali. No i twardzi się śmiał konie. Tamci po prostu nie przeżyli. Nie, Ja że myślałam, żartuję. że wszyscy właśnie robią 4 dni, a to się okazuje, że No, 3 dni. większość dużo, osób. 3 dni. No szkoda, bo fajna była ekipa, no ale co zrobić? Zostali też sami fajni ludzie, to będziemy się i tak super bawić. Moi drodzy, zła chyba wiadomość, za chwilę wjedziemy w chmury, przetaczające się przez szczyty tutaj gór chmury. Mam nadzieję, że nie będą to chmury takie deszczowe, jak mieliśmy kiedyś okazję wjechać w taką chmurę na Bali, to byliśmy cali mokrzy. Jest ta chmura tutaj przetaczająca się przez góry, zobaczcie na to. Wow, ale widok. Wygląda jak dym z daleka, ale nie, to są chmury, moi drodzy. Jesteśmy, moi drodzy, już na pasie granicznym. Moi drodzy, to jest kawiarnia, za tą kawiarnią z tyłu jest chińska granica. Właśnie dojechaliśmy, od razu zeskoczyliśmy z motorów, idziemy ją zobaczyć. Jest, widzę chińską granica, jest ogrodzenie i chińska flaga. Moi drodzy, tu pierwsze ogrodzenie, tam już jest taka większa brama, chińska flaga sobie powiewa, a akurat tak bokiem trochę, że nie widać jej dokładnie. W sumie nie potrzebujemy wizy do Chin, także moglibyśmy przejść, gdyby to było przejście graniczne, ale niestety tu jest tylko brama. Właśnie dowiedzieliśmy się od wina mojego kierowcy, nie od butelki wina, tylko win ma na imię, że jego korzenie gdzieś tam pochodzą z Chin. Wiedziałam, że on mi przypomina Chinola albo takiego Mongoła, coś takiego. No, bo, Tylko nie, to nie jest obraźliwe, takiego Chińczyka albo Mongoła. bo jego przodkowie przywędrowali właśnie z Chin i duża część Wietnamczyków właśnie pochodzi z tamtych terenów. Bo kiedyś Wietnamczycy często przechodzili na chińską stronę i tam pracowali. No, to już tak brali- niezwiązane z tą historią, że jego brali przodkowie śluby, ale wiesz, tak się mieszali. się. Nie? Tutaj w ogóle tego ogrodzenia nie było. Powstało dopiero po COVID-zie. Przed COVID-em był tylko taki mały płotek, który można było bez problemu przeskoczyć. Ale kurczę, jest już tak troszkę wymagająco, jest mega chłodno, jesteśmy wysoko w górach. No przez Klimat chmura się zmienił. przelewała. Pierwszy dzień normalnie był upał praktycznie, rozbieraliśmy się do krótkich rękawów, a teraz jest już tak wymagająco. Ja praktycznie wczoraj cały dzień byłam zmarznięta. Dzięki Bogu za nasze podgrzewane łóżko elektryczne. O, ale było cieplutko. No i Bo- suszarką się można też było dogrzać troszkę Ale do włosów. pociłam się całą noc, bo coś mi już tam chciało brać, ale nie poddaję się. Jeszcze dzisiaj jeden nocleg gdzieś, nie wiemy gdzie i kolejnego dnia już wracamy. Wczoraj były naprawdę niesamowite widoki. To już najlepsze do tej pory. To już był inny taki level, to już była tak niesamowita natura. Od 1 do 10, 11 bym dał. Dużo tych rzeczy wam niestety nie dam rady nagrać, pokazać, bo to jest tak, to są ułamki sekund, ja zanim wyciągnę kamerę, to już mijamy to, także no szkoda. A też po prostu są momenty, które gdzieś tam chcemy Też płonąć przeżyć dla siebie. tak dla siebie, ale widoki były tak niesamowite. To słońce przedzierające się przez wierzchołki tych gór i rzeka,
gdzieś rzeka tam wyglądała tak w magicznie. środku tego kanionu, który był przeogromny i wieczorami po prostu jest happy water, bilard, karty, faja i od nowa. I kolejny dzień. Myślę, że śmiało tą ekipę możemy wam polecić. Świetni ludzie, bardzo fajnie się bawimy. Można z nimi pogadać. Komunikatywny angielski, większość kierowców, także to jest też plus, bo nie zawsze tak jest. Zostawimy numer do menadżera hostelu, który organizuje te wycieczki. Będziecie mogli sobie napisać do niego. On załatwi transport z Hanoi na przykład. Autobus przyjedzie pod hotel, zabierze, odwiezie, przywiezie. Wszystko będziecie mieli załatwione. Myślę, że warto, bo fajni ludzie fajnie to organizują. Cena atrakcyjna, także jak najbardziej polecamy. Już teraz wiem, co mój kierowca miał na myśli wcześniej, bo mówił, że jedziemy na jakiś punkt, coś tam, ale nie mógł wytłumaczyć, gdzie dokładnie. A to chyba jedziemy koło tej flagi, tam się zatrzymamy, jakiś widok pewnie jest, punkt widokowy. Jesteśmy coraz bliżej, ale na sam punkt widokowy trzeba będzie się wspiąć schodami, już widziałem schody. Może to i dobrze, będzie troszkę rozruchu. Jesteśmy ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Zupełnie inny klimat, a ja mam na sobie ocieplane leginsy. Może być trochę potu. Ale cudownie, w końcu I'm gonna be warm again. That's amazing. 345 stopni. To znaczy nie jest tak gorąco, tylko tyle schodów musieliśmy przejść. Budują tam pagodę i jest ładna pogoda. Win zostaje, wymiękł. Młoda krew, ale niestety nie dał rady bidulek. Ta flaga jest ogromna. Nie widziałam chyba jeszcze nigdy takiej wielkiej, wolno fruwającej flagi. Aż trochę przerażająca, co? W ogóle ten widok i ta flaga, to wszystko tak jest, nie wiem, niepokojące. Taka ciekawostka, przy granicy z Chinami, jak złapiecie zasięg komórkowy chiński, to może wam pokazywać inną godzinę, bo Chińczycy mają godzinę różnicy w czasie. A jeszcze będę próbował od właściciela hostelu, który organizuje te wycieczki, załatwić jakiś kodzik rabatowy. Może jak się uda, będzie on w naszym e-booku. Więcej informacji na temat e-booka pod filmem. Moi drodzy, nie zgadniecie, co właśnie widzieliśmy. Powieźli w klatce na motorze z tyłu łabędzia. Ja zapytałem, czemu wiozą łabędzia? No oczywiście, jakby inaczej w Wietnamie będą go gotować. Także tu w Wietnamie faktycznie jedzą praktycznie wszystko, co się rusza, tak jak nam powiedział przewodnik w zeszłym roku, jak byliśmy na delcie Mekongu. Zaczynam tak sobie myśleć, że jak to się skończy, to w Wietnamie już chyba nic na mnie nie zrobi takiego dużego wrażenia. Troszkę to przykre. Zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie często kończąc tą lupę, tą przygodę tutaj, mają normalnie doła. No to jest tak niesamowita przygoda. Ale tutaj jest mega kamienisty teren. Patrzcie na to, normalnie lita skała. Niesamowite są te góry, takie ostre. Bardzo wyjątkowy krajobraz i zupełnie inny. I w ogóle tutaj ludzie żyją i mają wioski wśród takiego ciężkiego terenu. Wow, w szoku jestem. No jak nie ta planeta w ogóle. Jakbyśmy byli na innej planecie. Taka fajna w ogóle ścieżynka. Ej, patrzcie, koło tutaj też na trasie spotkaliśmy. Są rodacy, są nasi wszędzie, słuchajcie. Jest nas dużo. Spotykamy coraz więcej Polaków po drodze, wiecie? I wszędzie nie pojedziemy. Naprawdę, gdzie tylko się nie ruszymy. Czy to Japonia, czy Korea. Na świecie, nie, bo w Europie to już wszędzie, naprawdę. To już jest gdzieś tam... Jesteś kłębą. Nie jestem. Nie jestem, nie chcę. Kiedy przemierzaliśmy Hajianglup, myśleliśmy, że największe wrażenia zrobią na nas widoki, a okazało się, że to ludzie skradli nasze serca. Ich uśmiech, gościnność i proste radości życia pokazały nam, czym jest prawdziwa wolność. Ta trasa to nie tylko droga w górach, to historia napisana wspólnym zachwytem, wdzięcznością i odwagą. Zabieramy stąd wspomnienia, które zostaną z nami na zawsze. Ale to jeszcze nie koniec wyprawy. Jesteśmy, moi drodzy, to nasz dzisiejszy nocleg. No, takie lokalne przybytki tutaj zobaczycie, to nie są luksusowe hotele, ale zawsze jest wygodnie, wygodne łóżka. Mi się spało to bardzo dobrze. Zobaczcie, ile kukurydzy będą pewnie robić happy water. Vin! Is it for happy water? Musi być ładnie wiosną. Pięknie musi być wiosną. Musimy tu wrócić na wiosnę, Natalio. Where's your home? I hope my home
In this town, this village? Yeah. Yeah? What we have? Fun. Fun! Yeah, that's the last thing I need. Moi drodzy, a w ogóle ten dom jest jakiś, jak w Afryce byliśmy, takie z gliny lepili, normalnie takie pęknięcia. Moi drodzy, w Wietnamie pamiętajcie, żeby uważać na przejścia w drzwiach, bo zobaczcie. A futryna jest jeszcze niżej, także... A jeszcze lustro, Natalia mówi, żeby to pokazać. Patrzcie na to. Lustro, tu jest głowa, tu jest lustro. Co tak zrobić? To lustro przed zlewem też. Trzymam na wysokości moich oczu kamerę, teraz zobaczcie co ja widzę. Muszę przykucnąć dosyć mocno, żeby się zobaczyć. To jest Wietnam. Lecimy. Lecimy dalej. Dzień dobry. Ostatni poranek w wietnamskich górach z takim pięknym widokiem. Mieliśmy taki niesamowity ostatni wieczór. W ogóle patrzcie, jaka tu jest huśtawka. Wietnam, drugim Bali, ale w ogóle patrzcie, jak tutaj jest przymocowane. Na patencie to jest jakaś opona. Myśleliśmy, że może nie będzie takiej atmosfery, bo wiecie, już taka grupa się troszkę rozpadła, zostało niewiele osób, ale Jezu, jak było cudownie. Odnowiliśmy swoje przysięgi małżeńskie i ze swoim chłopakiem również wzięli wietnamski ślub i to wszystko chyba jest legalne w Wietnamie, wydaje mi się. Wczoraj w ogóle była taka wyjątkowa różowa happy water i Win pokazywał nam zdjęcia różowej kukurydzy. Jest to jakaś wyjątkowa odmiana. Nie wiem, czy to jakiś fake, czy faktycznie jest taka. Będę musiała to sprawdzić, ale była bardzo mocna. Wszyscy zaczęli nam pokazywać zdjęcia swoich żon, swoich dzieci i tak się bardziej związaliśmy ze sobą. Taka powstała fajna, zwarta grupa. Taki tryb skłania do przemyśleń. Jak jedziecie, już o tym mówiłam, jedziecie sami z własną głową tyle czasu, zaczyna się myślenie o pewnych sprawach. I tak sobie wczoraj myślałam o takim zdaniu, które powiedział mi Łukasz, nie pamiętam z kogo to jest cytat. Ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą łatwe czasy, a łatwe czasy tworzą słabych ludzi. I tak właśnie mijaliśmy te wszystkie wioski i tych ludzi żyjących w tak ciężkich warunkach, takich surowych, pomiędzy tymi skałami. Kobiety tak ciężko pracujące, dzieci przywiązane z przodu, opał z tyłu. To są kilogramy ciężaru, które muszą przenieść kilometry pod górę, zgięte, po prostu na starość garbate. Takie ciężkie życie, ale ci ludzie są tacy twardzi i tacy wytrzymali i tacy surowi. Ciężko tak złamać u nich uśmiech, tak trzeba troszkę bardziej popracować na tym, żeby wywołać jakiś uśmiech, bo oni są tacy zupełnie inny typ człowieka niż ci ludzie na Bali. Na Bali właśnie rozmawialiśmy z Izą o tym, są tacy od razu na start bardzo otwarci i uśmiechnięci, a tutaj tak trzeba naprawdę troszkę zasłużyć na ten uśmiech. Tacy zupełnie inny rodzaj człowieka, ale niesamowicie twardzi, wytrzymali. A tutaj pokłosie naszego wczorajszego spotkania ostatniego, proszę bardzo. Jak oni dzisiaj będą kierować, te wariaty? Ledwo łazi, a może będzie za to dobrze jechał. Dołamam, że to już się kończy, bo teraz w Wietnamie mam wrażenie, że już mnie nic nie zaskoczy. No mówię, bo to jest taka przygoda, że póki co te wszystkie inne nasze wycieczki wietnamskie to się chowają. Przed nami jeszcze dużo przygód w Wietnamie, to prawda, ale ta jakby jest tak daleko na prowadzeniu. Tak, jest tak daleko na prowadzeniu, ta poprzeczka została podniesiona tak wysoko, że nie wiem, czy na Phuco, czy w Saigonie coś nas jeszcze aż tak zaskoczy. Na pewno będzie fajnie i będzie dużo ciekawych rzeczy, także zostańcie z nami, ale nie wiem, czy aż takie wrażenia jakaś wyprawa nam zagwarantuje, bo to było genialne. To jest normalnie coś niesamowitego. A teraz Łukasz Szewczyk z kanału Szewczyk Travel, specjalista od alkoholi wyrabianych metodami tradycyjnymi, opowie Wam co nieco o Happy Water. Moi drodzy, mamy tutaj końcóweczkę Happy Water z
wieczoru poprzedniego. Taka butelka tutaj lokalnie kosztuje 10 000 dongów, czyli jakieś, nie wiem, złoty 70, napiszę Wam na dole dokładnie. Tym już można się upić. Mają tego tutaj tyle, jak nam wczoraj powiedzieli, że można w tym by było wziąć prysznic. Nalewają to w ten sposób. Czekajcie, pokażę Wam. Troszkę zmarnuję, ale wezmę mały. Patrzcie na to. Oni nie odkręcają butelki, tylko odkręcają je tak delikatnie. I zbliż tu się. I genialne to jest. Także moi drodzy, dzień dobry. Lufa z rana jak śmietana. Myślę, że to już wszystko na ten temat. Bardzo tanio można się upoić alkoholowo i stracić świadomość i być bardzo szczęśliwym. Happy water w końcu. No. Ostatni dzień, ruszamy w drogę. Ostatnia nasza noc spędzona w homestayach. Ruszamy. Bin, jedziemy? Jedziemy. Mamy przystanek pierwszy dzisiejszego dnia i teraz czeka nas półgodzinny spacer, bo idziemy zobaczyć bardzo dużą jaskinię. Taka ścieżynka, tutaj ruch jak w mieście, co chwilę motory jakieś jeżdżą. Zaczęło się troszkę schodów i spinania pod górę i jest zadyszka, bo jak zwykle 10 kg plecak na plecach. Trasa ma około 1,1 km, na szczęście nie cały czas pod górę. Ale jaskinia robi wrażenie, robi wrażenie, fajna, taka duża. Moi drodzy, te kamienie wyglądają jak z Obcego w drugiej części, jak one się chowały na ścianach i takie tworzyły z ich ciał takie po prostu różne kształty różnorodne i to właśnie podobnie wygląda, piękne. Ta skała jest bardzo ciekawa, jak to powstało. Normalnie taki pal ze skały. Moi drodzy, jest bardzo nisko, patrzcie na to. W ogóle, jak ja mam to przejść z plecakiem? Okej, dałem radę. Ktoś ma problemy z plecami? Od razu tu chyba wchodzić. Przynajmniej przechodzić całą trasę. A jak ktoś lubi jaskinie, moi drodzy, to w Wietnamie niedawno, kilka lat temu, odkryli największą jaskinię na świecie. Ale właśnie przycedziłem głową w jeden ze stalaktytów. Trzeba być tutaj mega ostrożnym. A boli jak cholera, bo są ostre i twarde. O Boże, patrzcie na to przejście. Patrzcie, jak ja muszę się na kucaka przyciskać. Ledwo się nie zmieściłem w tej dziurze. Jak ktoś ma klaustrofobię, odradzam. Moi drodzy, jak to oglądacie, zostawcie łapkę w górę, żeby było warto. O, fuck. Okej. Najgorsza część chyba za mną. Chociaż wciąż jest trochę przyciskania się. Już jestem na miejscu. Jeszcze powrót będzie, ale powrót chyba będę musiał kamerę schować, bo nie dam rady. Patrzcie na wodę, nie wiem czy będzie widać w kamerze. Ale mnie głowa boli. Walnąłem. Szkoda, że kasku nie wziąłem ze sobą z motoru. Będę miał guza. No nic, takie życie. Dobra, to tyle. Nie wiem, czy jest warto. Jak ktoś nie lubi się przyciskać, to powiem, że chyba nie warto. A ja wracam z powrotem, wyłączam kamerę, bo z powrotem będzie ciężej się przycisnąć chyba przez tą szparę. Także do zobaczenia na górze. Udało się. Ostatnie kilka metrów ze schyloną głową, bo jeszcze jest nisko, ale I know. Jest wyjście. Jest Natalia. Pilnowała sprzętu, żebyście mogli to zobaczyć. Moi drodzy, pamiętacie jak przed chwilą walnąłem w stalaktyt? Krwawie. Natalia przyłożyła mi jakąś chusteczkę. Także musiałem fest walnąć. Tak, uważajcie. No i like za to, że wam to pokazałem. Patrzcie, co ja przechodzę, żebyście to widzieli. To już mi słabo. Natalia już jest słabo. Jak ty zejdziesz? No bo ma dziurę w głowie, Łukasz. To nie jest dziura. Nie widać mózgu, to nie jest dziura. No i wracamy. Moi drodzy, jaskinia piękna. Wchodzenie tam na sam dół polecam tylko dla wytrwałych i jak macie coś na głowę. Jak ktoś ma kask bardziej, bo ja mam
Mam małą rankę i guza. No zdarza się, przypadek. No. Natalia właśnie podpowiada, że jakby taka jaskinia była w Europie, to pewnie byśmy dostali kaski na głowę, żeby tamtędy przejść. Na 100% założę się. Tak, bo pamiętasz, nawet we Włoszech jak wchodziliśmy gdzieś, to mieliśmy kaski. No ale nie jesteśmy w Europie, to jest Wietnam. Tutaj trzeba myśleć, Natalia podpowiada, a mi się to zdarza coraz rzadziej, widocznie. Nie, no tak poważnie mówiąc, no zdarza się, no nie zauważyłem jednego stalaktytu i jest. I było bam. Ciekawe, czy teraz kask mi będzie pasował na głowę z tym guzem. Dowiedziałem się jeszcze od naszego przewodnika Wina, że tam latem w tej jaskini na samym dole, gdzie jest ta woda, gdzie właśnie idąc rozwaliłem sobie lekko głowę, można się kąpać, bo jest dużo deszczu, dużo wody tam spływa i jest nawet 2 metry głębokości. Dzisiaj nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tam było może z 15 cm. Także jak będziecie latem, można wziąć kąpielówki. A w ogóle tą drogą, którą teraz jedziemy, nie jeżdżą w ogóle, nie wybierają tej drogi nasi kierowcy, kiedy pada deszcz. Jest to w miarę nowa droga i w wielu miejscach te skały jeszcze potrafią spadać, zwłaszcza chyba jak jest mokro, jak wsiąknie ziemia. Nawet powiedział, że potrafią drzewa spaść. Mówił, że będziemy gdzieś widzieć później leżące drzewa, bo potrafią gdzieś tam z góry podczas deszczu spaść. Dlatego myślę, jeśli ktoś nie ma jakiegoś doświadczenia w takich przygodach, na własną rękę, no to chyba warto wziąć sobie takich easy riderów, kierowców, którzy wiedzą jak jechać, znają trasę i tak dalej, ale można tą trasę też zrobić samemu, także dla fanów podróżowania motorem samemu jak najbardziej też można się tutaj wybrać. Kontynuujemy ostatni dzień naszej podróży, to już dzień 4, powoli już będziemy się kierować w stronę Hajiang, czyli do naszego hostelu. No i ostatni przystanek, prawie trasa skończona, zmęczeni, ja z plastrem na głowie, Ja z włosami jak szczeniak. ale szczęśliwi, ale zadowoleni. Moi drodzy, ostatnia przejażdżka, ostatnia last ride. Wszystko co dobre szybko się kończy. Muszę powiedzieć, że 4 dni to jest dosyć męczące i już tak chce się trochę odpocząć, ale z drugiej strony jest smutno, że się kończy, bo to jest niesamowita przygoda. Poznaliśmy niesamowitych ludzi. Nasi kierowcy są przesympatyczni. Fundowali nam wiele rozrywek podczas tych kilku dni. Warto tutaj przyjechać, warto zobaczyć to na własne oczy, bo pewnie wiele innych jeszcze sytuacji może się po drodze przytrafić, których my nie mieliśmy okazji zobaczyć. Przygoda warta. My kiedyś może zobaczymy, może pojedziemy sami w taką przejażdżkę, chociaż muszę przyznać, że ta część właśnie jechania z grupą, poznawania ludzi to jest niesamowita przygoda, niesamowita część tej przygody i myślę, że szkoda mi byłoby z tego zrezygnować. Także jak to uważa oczywiście, ale... Oficjalnie to koniec.